To nie jest pendrive od Xiaomi. Ewentualnie możemy to nazwać pendrive'em z Netflixem. Czyli dzisiaj recenzja Mi TV Stick, najmniejszej przystawki do telewizora, z którą ja miałem do czynienia. Jeżeli macie telewizor już starszej generacji, Panasonic, LG, Samsung, jakikolwiek, o którym producent zdążył zapomnieć, aktualizacje przestały przychodzić, wszystkie aplikacje znikły, czyli tak jak w moim obawiałem się, że świętej pamięci Panasonicu, ale okazuje się, że Xiaomi znowu wjeżdża do nas na białym koniu, może czarnym koniu, niech będzie, i rzuca nam takiego pendrive'a, dzięki któremu możemy mieć Netflixa, HBO Go, asystenta Google, playera i wszystko, co sobie wymarzycie w waszym telewizorze. A czy ma mimo wszystko swoje minusy? Jest w końcu mały, więc może jakieś minusy mieć. To wszystko zobaczycie w recenzji. Zapraszam. Zacznijmy od budowy tego mini pendrive'a. Mi TV Stick, pierwsze informacje pojawiły się o nim jakoś w połowie, może na początku 2020 roku. Znamy przystawkę Mi Box, która jest typową przystawką telewizyjną. Mi TV Stick różni się tym, że wpinamy go bezpośrednio w HDMI do naszego telewizora. Ale o czym trzeba pamiętać? On potrzebuje również zasilania. Więc w tym miejscu znajduje się kabel micro USB, którym możecie zasilać z waszego telewizora, jeżeli posiada on wystarczająco silne USB, a jeżeli nie, no to z zwykłego gniazdka, tak jakbyście ładowali telefon. Tą wtyczkę wkładamy do HDMI telewizora i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o jakieś konfiguracje. Po prostu wpinasz jeden kabel, to wpinasz do telewizora, który musi posiadać HDMI, i na tym kanale HDMI pojawi się już logo Xiaomi i pojawi się Android, czyli mamy tutaj do czynienia z Android TV, dzięki któremu możemy właśnie posiadać aplikacje Netflix, HBO Go, Player. Tych aplikacji jest naprawdę dużo. Posiadamy tam Chromecasta, czyli możemy zrzucać z naszego telefonu rzeczy wprost na nasz telewizor, dzięki czemu na przykład oglądając film na komórce stwierdzamy, że chcemy mieć go na większym ekranie, zrzucamy Chromecastem na telewizor i voila, zaczyna to działać. Mamy również ładne zrzuty ekranu, które są w tle, gdy go nie oglądamy, ale na przykład słuchamy sobie muzyki z radia, więc mamy po prostu pełną inteligencję nowoczesnych telewizorów w takiej oto małej wtyczce. Mamy czystego Androida, dzięki czemu to wszystko fajnie działa i mamy dostęp do normalnych aplikacji, nie mamy jakichś, nie wiem, boimy się, że kupując taką wtyczkę będziemy mieli dostęp do chińskich aplikacji. Nie. Macie spokojnie całe menu i wszystko w języku angielskim. Mamy również asystenta Google, czyli możemy wywoływać komendy. Aczkolwiek tutaj ten asystent w Mi TV Sticku nie jest już taki prosty, bo on nie bardzo jest w stanie coś zrobić. Czyli jeżeli wypowiecie komendę do asystenta Google, to one nie zapali Wam światła, a raczej na przykład wyszuka coś w YouTubie. Najczęściej do tego się to sprowadza. A skoro mówię Wam już o asystencie to i o tym, że można go wywoływać, to pokażę Wam teraz pilota, którego dostajemy razem z tą wtyczką. Tak wygląda pilot, który dostajemy w zestawie. Mamy przycisk włączenie-wyłączenie, mamy przycisk uruchomienia asystenta, aczkolwiek tak jak Wam wspominałem, ten asystent nie jest takim cudownym asystentem, którego znamy, to jest bardziej wyszukiwanie czegoś w YouTubie najczęściej. Mamy to kółeczko, dzięki któremu możemy się poruszać po panelu, góra, dół, lewo, prawo i po prostu przesuwać pomiędzy aplikacjami albo w ramach samej aplikacji. Mamy takie kropki, które dobrze powinniśmy kojarzyć, bo to jest uruchomienie wszystkich aplikacji, żebyśmy sobie zobaczyli, co jest. Mamy przycisk wstecz, coś, czego posiadacze iPhone'ów nie widzieli od lat. W sumie żyjemy bez tego, da się. Mamy kółeczko, dzięki któremu jesteśmy w stanie wrócić do głównego ekranu. Mamy dwa przyciski, takie szybkiego dostępu, czyli Netflix, bardzo popularny u nas, i Amazon Prime Video, mniej popularny, ale od kiedy obejrzałem Boys, genialny serial tam, to doceniłem tą platformę, więc kto wie, może stanie się bardziej popularna. No i głośność. Na czym to działa? Na paluszkach, jak większość rzeczy na tym świecie. Dwa paluszki AAA i pilot chodzi po Bluetoothie. Czyli nawet jeżeli ta wtyczka jest schowana za telewizorem, czyli nie ma jakby bezpośredniego widoku pomiędzy nimi,
to będzie działać, bo to jest Bluetooth, więc nawet ten zasięg kilku metrów powinien spokojnie wystarczać. A jak włączycie sobie, z tego co kojarzę, ta opcja nazywa się HDMI CEC, czyli możliwość uruchamiania z poziomu HDMI, to nawet nie potrzebujecie wtedy przycisku do waszego głównego telewizora, bo tym jesteście w stanie włączyć zarówno wtyczkę, jak i telewizor, sterować głośnością. I w rzeczywistości ja sobie ustawiłem tak, że ta wtyczka jest u mnie główną, uruchamia się telewizor i niczego więcej w rzeczywistości nie używam. To teraz pokażę Wam, jak to wygląda w telewizorze. Trochę się poruszam, pokażę Wam, jakie są aplikacje, żebyście mogli zobaczyć, jak to działa na żywo. Przejdziemy teraz do głównego minusa tej wtyczki, którym jest moim zdaniem wnętrze, a konkretnie RAM. Ma tylko 1 GB RAMu i to czuć. Te aplikacje nie chodzą tak płynnie, jak powinny. Ja posiadam Mi Box 4S, tam jest 2 GB RAMu i to działa zdecydowanie sprawniej. Nie powinno tak być, że po prostu tak mocno przeskakuje. Zaletą definitywnie jest to, że możemy go łatwo schować. Nie jest dużym klockiem, który musimy gdzieś położyć. Możemy go po prostu wpiąć w telewizor, ale ten 1 GB RAMu powinno się do niego dorzucić w mojej wizji, że tak powiem. Bo w sumie, jeżeli to jest tak niewielkie, to ten 1 GB RAMu wybitnie tego nie zwiększy, a zdecydowanie usprawni działanie wszystkiego. A poza tym, świetna rzecz. Po prostu, jeżeli macie zwykły telewizor i chcielibyście mieć inteligentny telewizor i nie chcecie lecieć do sklepu z RTV i kupować telewizor za 2-3 tysiące, no to taka wtyczka kosztuje 179 zł i wasz telewizor staje się inteligentny. Z moim Panasoniciem to zdziałało cuda, bo Panasonic w pewnym momencie po prostu stwierdził, że już nie będzie wspierał tego telewizora i nawet YouTube w nim zablokowali, a tutaj spokojnie YouTube jest, wszystkie te inne aplikacje też. Więc jeżeli zastanawialiście się, jak działa Mi TV Stick, jakie są jego wady, jakie są jego zalety, no i o co w tym wszystkim chodzi, to mam nadzieję, że Wam w dzisiejszej recenzji o tym opowiedziałem. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Możecie na przykład wejść na recenzję Mi Boxa i porównać sobie te dwie wtyczki. Kto wie, może kiedyś my też zrobimy takie porównanie. No i dzięki wielkie za to, że spędziliście z nami ten czas. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia.